Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj po raz drugi na kanale odwiedzimy Wrocław. Tym razem przejdziemy od pomnika anonimowego przechodnia promenadą staromiejską wokół Wzgórza Partyzantów i z powrotem aż do Placu Wolności. Zapraszam na wspólny spacer. O historii Wrocławia, Starym Rynku, czy ciekawostkach związanych ze stolicą Dolnego Śląska opowiadałem w poprzednich filmach, do których linki umieszczam w opisie filmu. My dzisiaj skupimy się na promenadzie i jej okolicach, a także opowiemy o niezwykle zaawansowanym wyposażeniu sal koncertowych Narodowego Forum Muzyki. Spacer rozpoczynamy przy niezwykłym pomniku, a właściwie dwóch, bo instalacja znajduje się po dwóch stronach ulicy Świdnickiej. To pomnik anonimowego przechodnia. Niezwykle ciekawy pomnik, przyciągający uwagę nawet całkowitych ignorantów sztuki. Pomnik został uznany przez amerykański Budget Travel za jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Natomiast w roku 2011 Newsweek Polska umieścił go wśród 15 najpiękniejszych rzeczy w Polsce, nazywając go najbardziej spektakularnym pomnikiem we Wrocławiu. Sam zaś pomnik został odsłonięty w nocy z 12 na 13 grudnia 2005 roku i składa się z 14 odlanych z brązu postaci ludzkich naturalnej wielkości, stojących po obu stronach ulicy Świdnickiej, w miejscu, w którym krzyżuje się ona z ulicą Piłsudskiego. Co zaś symbolizuje ten pomnik? Na początku odczytywano ten pomnik jako artystyczną przepowiednię dotyczącą wprowadzenia stanu wojennego, natomiast autor tej instalacji pan Jerzy Kalina wyjaśnił, że to symbol polskiej przypadłości, czyli chocholej śpiączki. Teraz idziemy ulicą Świdnicką na północ, aż do przecięcia ulicy z promenadą staromiejską. Będąc w tej okolicy, nie można nie zwrócić uwagi na okazały pomnik Bolesława Chrobrego. To pomnik wzniesiony i odsłonięty w roku 2007. Co ciekawe, jest to pierwszy konny pomnik w powojennym Wrocławiu, a powstał w miejscu stojącego tu wcześniej pomnika cesarza Wilhelma I. Promenada staromiejska biegnie wzdłuż Fosy Miejskiej we Wrocławiu, czyli pozostałości skomplikowanego systemu umocnień Wrocławia, w znacznej mierze opartego o naturalne i sztuczne odcinki rzeki Odry i wpadającej do niej Oławy. Zachowane do dziś fragmenty fosy stanowiły element zewnętrznego pierścienia umocnień okalającego miasto. To tutaj również znajduje się Park Mikołaja Kopernika z fontannami, gołębnikiem, placem zabaw czy karuzelą. W tym zaś okazałym budynku ma siedzibę Wrocławski Teatr Komedia i Teatr Lalek. Promenada staromiejska stanowi obszar miejskiej przestrzeni zielonej zlokalizowany w obrębie Starego Miasta. Pośród zieleni nadbrzeżnej wykonana została promenada obejmująca aleje zarówno z drogami pieszymi, jak i rowerowymi. Część z nich stanowi również bulwar nad brzegami Fosy Miejskiej, Zatoki Gondoli i Odry. Promenada staromiejska, pełna zieleni, stanowi popularne i atrakcyjne miejsce wypoczynku dla spacerowiczów i rowerzystów. Przejdźmy się promenadą wspólnie. Niestety, w momencie naszej wizyty we Wrocławiu trwał remont bastionu sakwowego, czyli popularnego wzgórza partyzantów we Wrocławiu. Jedynie dostrzec możemy wystające za ogrodzeniem sprzęty budowlane i fragmenty budowli. Z ogólnie dostępnych informacji wynika, że podczas remontu wzmacniane są kolejne elementy budowli i odkrywane są zasypane pomieszczenia. Samo wzgórze partyzantów to pozostałość po dawnym bastionie sakwowym w systemie miejskich fortyfikacji miasta Wrocławia. To tutaj, po zburzeniu murów na rozkaz francuskich okupantów z 1807 roku,
powstało najpierw rekreacyjne wzgórze sakwowe. Następnie, po wybudowaniu na nim belwederu oraz wieży, przemianowano na wzgórze Liebicha, później wzgórze Miłości, a po wojnie dopiero wzgórze Partyzantów. Obiekty wchodzące w skład kompleksu wzgórza Partyzantów przez kilkadziesiąt lat po zakończeniu wojny pozostawały niezagospodarowane lub zagospodarowane w bardzo ograniczonym stopniu. Między innymi w budynku stojącym na szczycie wzgórza, zwieńczonym pozostałością po dawnej wieży widokowej, zlokalizowane było obserwatorium astronomiczne i siedziba Towarzystwa Miłośników Astronomii, a w dawnych kazamatach przez krótki czas znajdował się oddział Muzeum Historycznego. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Teraz wrócimy się promenadą do ulicy Świdnickiej, aby następnie udać się na Plac Wolności. Na placu przy skrzyżowaniu promenady z ulicą Świdnicką znajduje się popularna Pogodynka, czyli niezwykle ciekawa stacja meteorologiczna z 1882 roku. Obiekt ma kształt wieżyczki z piaskowca w planie kwadratu. W przeszklonej części umieszczono przyrządy pomiarowe, zamontowano termometry i barometry, a jej szczyt zwieńczono masztem z wiatromierzem Wilda. Ciekawostką jest, że druga podobna Pogodynka stała w Parku Słowackiego, jednak nie doczekała naszych czasów. Ten pomnik w formie obrączki to pomnik upamiętnienia rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza Armii Krajowej, dobrowolnego więźnia i organizatora ruchu oporu w Auschwitz, autora raportów o Holokauście, powstańca warszawskiego, czy w końcu bohatera oskarżonego przez komunistyczne władze o zdradę i skazanego na śmierć. Postaci jak i sam pomnik, niezwykłej, którego życiorys posłużył za scenariusz filmów, spektaklów, książek czy publikacji. Dotarliśmy do ostatniego etapu naszego spaceru, mianowicie na Plac Wolności. Plac Wolności we Wrocławiu powstał po wyburzeniu na rozkaz Napoleona z początkiem XIX wieku miejskich fortyfikacji. Po klęsce pruskich obrońców miast, napoleońscy zwycięzcy nakazali likwidację murów miejskich, a na ich miejscu urządzona została promenada rekreacyjno-spacerowa. Plac Wolności, wcześniej nazywany Placem Ćwiczeń lub Placem Zamkowym, stanowił symbol potęgi Prus i wykorzystywany był do defilat i większych publicznych uroczystości. W latach 30. XX wieku plac wykorzystywany bywał do urządzania imprez masowych, między innymi podczas hitlerowskiej akcji palenia książek oraz zorganizowanego w 1938 roku wielkoniemieckiego święta sportu i gimnastyki z udziałem Adolfa Hitlera. Pierwszą imprezą masową po zakończeniu II wojny światowej była defilada powracających z frontu wojsk urządzona 26 maja 1945 roku. Przez kilka lat po transformacji ustrojowej plac był terenem półlegalnego targowiska, które jednak ostatecznie zlikwidowano pod koniec lat 90. Na Placu Wolności znajduje się również Pałac Królewski oraz Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego. My jednak przyjrzymy się Narodowemu Forum Muzyki we Wrocławiu. To ten budynek. Narodowe Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego to jeden z największych obiektów koncertowych w Europie i jednocześnie nazwa instytucji kultury. Budynek robi ogromne wrażenie, natomiast jego wnętrze i wyposażenie przekracza wszelkie oczekiwania. Powierzchnia użytkowa głównego budynku wynosi ponad 35 000 m², jest tu 6 kondygnacji naziemnych i 3 podziemne. Najciekawsze natomiast są sale koncertowe, w szczególności sala główna, w której warunki akustyczne dostosowywane są indywidualnie do każdego repertuaru. Niesamowite jest to, że dzięki okalającym salę komorom akustycznym oraz opuszczanym do odpowiedniej wysokości sufitom, można tutaj regulować długość wybrzmienia dźwięku. Co również ciekawe, wszystkie sale koncertowe są odizolowane akustycznie nie tylko od siebie, ale i od źródeł hałasów i drgań zewnętrznych. Aby sprostać wymaganiom akustycznym, nawet klimatyzacja została specjalnie dostosowana. W konsekwencji czego osiągnięto najniższy z możliwych poziomu hałasu o kryterium N1. Nic tylko słuchać.
Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.